Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Korei Południowej i o tym, czy polskie zamówienia zbrojeniowe są w jakikolwiek sposób zagrożone w związku z kryzysem politycznym, który ma tam miejsce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów i jeśli Państwo słuchacie regularnie mojego programu i uważacie, że warto, to rozważcie, czy nie chcielibyście zostać patronami. Możecie to zrobić za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. To bardzo ważne dla niezależności utrzymania tego programu. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, a teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Rafał Tomański, ekspert do spraw wschodniej Azji, autor książek, był dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od opisu tego, jak wygląda dzisiaj, a rozmawiamy w piątek 13 grudnia, sytuacja w Korei Południowej. No piątek 13 grudnia to dobrze nam pasuje do tego, o czym rozmawiamy, bo 10 dni temu w Korei prezydent wprowadził stan wojenny. Dla nas 13 grudnia, no to jest właśnie ten dzień w pamięci, który też taki okres u nas zaczął, tylko u nas trwał trochę dłużej, a w Korei na szczęście tylko 6 godzin. Ale można mówić o szczegółach, można mówić o detalach, wymieniać się tymi minutowymi detalami, które są ważne jak wszystko, ale najważniejszą rzeczą, która jest towarzysząca całej sprawie, to to, że w XXI wieku w kraju, który Korea Południowa bardzo często robi takie porównania do polskiej historii, który również był bardzo często taką krewetką między wielorybami, małym państwem między potęgami włożonym. Geograficznie nie da się tego zmienić, trzeba z tym żyć, poniewieranym przez historię, że po dekadach ciągłego rozwoju, na który pracował cały kraj, rzesze polityków, wydawano setki miliardów dolarów konsekwentnie, obrócono to wszystko tak. I tak jak po koreańsku się robi tak układ 2 palców w serduszko, to oni prawie podobnym gestem, tylko takim pstryknięciem, oni, to znaczy prezydent Yoon Suk-yeol, obrócili to wszystko w niwecz i zaprzepaścili prawdopodobnie bardzo, bardzo wiele dekad rozwoju i podważyli zaufanie do kraju. To tak w skrócie. Czy kryzys polityczny jest w stanie zatrzymać rozwój cywilizacyjny kraju? No przecież sami żyjemy w państwie, które rozwinęło się fantastycznie w ciągu ostatnich 35 lat, a przeżywało dziesiątki kryzysów politycznych i może nie przewrotów, no ale poważnych starć i mimo tego ciągle się rozwijamy. Więc proszę powiedzieć, co tam jest dzisiaj? Znaczy, co 10 dni jaka jest sytuacja 10 dni po próbie wprowadzenia stanu wojennego? Czy ta sytuacja się uspokoiła, czy tam jest dalej bardzo gorąco? To było wprowadzenie stanu wojennego, ono krótko potrwało. Ten stan potrwał krótko, bo 6 godzin od początku do końca. Próba była na wprowadzenie dłużej, ale formalnie, z prawnego punktu widzenia, ten stan został wprowadzony i cofnięty. Dzisiaj, po 10 dniach, tak jak pan pyta, co teraz? Dzisiaj okazuje się, że opozycja, Partia Demokratyczna, tak nazywa się DP, Democratic Party w skrócie, obecnie rządząca to jest PPP, People Powers Party, partia władzy ludu, ta prezydencka. Partia opozycyjna obecnie twierdzi, że dysponuje dokumentami, które świadczą o tym, że prezydent po wycofaniu tego po 6 godzinach stanu wojennego pierwotnego chciał wprowadzić chwilę później drugi. Jeszcze te dokumenty nie zostały upublicznione, więc ja teraz nie mogę tego powiedzieć, a rozmawiamy w południe 13. Jutro o godzinie 8 naszego czasu będzie drugie głosowanie nad impeachmentem. W sobotę zbiera się parlament tam i już się okazuje, że być może tylko 2 osoby będą potrzebne, żeby uzyskać wymagane kworum do takiej decyzji, ale to o tym możemy porozmawiać za moment. Pyta pan, czy wiarygodność kraju może być podważona? Może. Wiem, że nie takie rzeczy się dzieją i bardzo dziwne decyzje polityczne są podejmowane, ale jak dzisiaj się otwiera koreańskie gazety, to między nagłówkami o tych właśnie detalach, co było, kto był przekonany, kto oponował,
kto się zachował jak tchórz i zdrajca, a kto jeszcze zachował resztki przyzwoitości i przynajmniej zwlekał z wykonaniem, taki włoski strajk powiedzmy, z wykonaniem decyzji prezydenta, wiedząc jakie to będzie miało niszczycielskie konsekwencje. Kilka dni temu się okazało, że grupa żołnierzy wysłanych do Krajowej Komisji Wyborczej, osią wprowadzenia stanu wojennego było podejrzenie prezydenta, że doszło do oszustw wyborczych w tym roku i Partia Demokratyczna, czyli opozycja, wygrywając tak wiele, poprawiła sobie to nielegalnie, więc o to chodziło, żeby zdobyć takie kompromaty. Wysłał tam żołnierzy, prezydent do wielu miejsc wysłał, między innymi tam. Dzisiaj się kilka dni temu okazało się, że ten oddział poszedł zjeść ramen w Korei, mimo że to są chińskiego pochodzenia, rozsławione przez Japonię, ale w Korei również obecne, kluski. Makaron taki bardzo smaczny, ramen w wersji koreańskiej, ramen w wersji japońskiej. Żołnierze poszli zjeść, zamiast zabezpieczyć te teoretyczne, kompromitujące dokumenty. A co dzisiaj? Wśród nagłówków są informacje o tym, że prezydent prawdopodobnie ma problem psychiczny. I to nie jest przesada, ja teraz nie koloryzuję. To się pojawia w tytułach informacji, że być może Yoon Suk-yeol odleciał, i to również nie jest przesada w mówieniu czegoś takiego. I jako... Oj, przepraszam, piesek mi uderzył w komputer. I być może jako narcyz jest przekonany o tym, że jego wizja świata powinna być jedynie słuszna. Nie dopuszcza do siebie żadnych innych głosów. No dobrze, ale na ile to zagraża stabilności tego kraju, bo to jest dla nas istotne i na ile to zagraża produkcji sprzętu wojskowego i naszym zamówieniom? Nie wiadomo, kto za co odpowiada. Głównym prowodyrem poza prezydentem, bo to nie wyłącznie tylko decyzja jednej osoby, głównym prowodyrem do wprowadzenia stanu wojennego miał być już były minister obrony, który został odwołany, ale który miał chodzić do tego samego liceum co prezydent, więc stworzono taką klikę, powiedzmy, trzymającą władzę, która znała się z dzieciństwa, robiła podobne rzeczy i ugruntowała swoją znajomość. Ten prowodyr odpowiedzialny za resort obrony miał być tym samym przez swoją funkcję gwarantem polskiego uzbrojenia. Korea budowała swoją pozycję nie tylko na rynku kosmetyków, popkultury i seriali, takich rzeczy łatwostrawialnych powiedzmy i dostępnych dla każdego, ale także na rynku obrony. I w momencie, kiedy człowiek odpowiedzialny za ten resort, nie bezpośrednio za produkcję, no bo tutaj mamy wiele koncernów oczywiście, no ale wszystko firmuje sobą resort obrony kraju, kiedy ten człowiek ma być prowodyrem do stanu wojennego, podżegaczem do stworzenia krótkotrwałego, ale wciąż zbrojnego konfliktu z Koreą Północną, pojawiły się doniesienia, że być może ten były szef koreańskiego MON-u wysłał drona południowo-koreańskiego na północ. Takie informacje były kilkanaście tygodni temu. Dziwiono się wówczas, ale co ten dron tam robił? Nowoczesna technologia z południa, no ktoś go porwał? Niemożliwe. Żołnierze wysłali? Nieprawdopodobne. Nikt by tego nie zaryzykował. Nie wiadomo było, dlaczego nagle dron z południa jest znaleziony na północy i na zdjęciach wygląda jak dron z południa prezentowany przed chwilą na defiladzie. A teraz już prawdopodobnie wiadomo z dużą dozą pewności, że była to prowokacja, która jeżeli by się udała, miałaby dużo dalsze skutki. Jak się teraz analizuje decyzję Prowokacja ze strony czyjej? Południa, ze strony resortu, właśnie zamieniły się Korea miejscami trochę. Ze strony, ale jak pan dokończy zdanie, ze strony resortu jakiego? Obrony Południa, kierowanego przez tego człowieka, o którym zacząłem przed chwilą mówić, ten, który miał być podżegaczem numer 1, który zresztą 2 dni temu, rozmawiamy w piątek 13, 2 dni temu w areszcie miał próbować popełnić samobójstwo i próbować się powiesić. Odratowano go, jest w dobrej formie, ale pokazuje to skalę oskarżeń i to, że nie są one bezpodstawne. Dobrze, ale czy te dwie osoby, jeżeli nawet pełnią wysokie funkcje, jedna z nich może być odwołana w wyniku impeachmentu. No dobrze, to proszę powiedzieć jakby na ile, bo drążę do tego pytania, na ile produkcja wojskowa i nasze zamówienia mogą być zagrożone. Przedstawiciele polskiego MON-u twierdzili, że nie ma żadnego zagrożenia. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest i o to pana chciałem prosić o wyjaśnienie tego. W pierwszym komentarzu naszego wicepremiera Kosiniaka-Kamysza
który odpowiada za sektor obronności, pojawiło się imię i nazwisko wiceministra. On nie jest technicznie wiceministrem obrony w Korei Południowej, bo to stanowisko w naszym rozumieniu zajmuje inny człowiek. Jeszcze zajmuje, bo usunięto tylko ministra, ale jest takim szefem departamentu odpowiedzialnym za zamówienia wojskowe, którego tytułuje się wiceministrem, ale to jest tylko rzecz odnośnie nazwy. Ten człowiek miał być gwarantem dla naszego rządu, że zamówienia się odbędą, zostaną przeprowadzone, ale kilka dni później wiemy, że poprzedni szef obrony, który dopuścił do tego wszystkiego, usunięty, próbował popełnić samobójstwo. Drugi, zawezwany na to stanowisko, który otrzymał nominację przez prezydenta, który wciąż się nie poddaje i pomimo tego, że chcą go usunąć, wciąż nominuje nowych urzędników na stanowiska, które zostają puste w tym momencie, kiedy ludzie mu się podają do dymisji. Nowy kandydat na ministra obrony pełnił, bo już nie pełni, rolę ambasadora Korei Południowej w Arabii Saudyjskiej. Miał być kolejnym zaufanym prezydenta. Nie podjął się tej roli, po kilku dniach to ogłosił, powodując również kolejną falę krytyki wobec tego, że nie dość, że kraj wewnątrz jest destabilizowany, zaufanie ludzi jest podważane, skala stanu wojennego, powtarzam, w XXI wieku po dekadach rozwoju, przy prezydencie, który nazywał się sprzedawcą numer 1 narodu, bo tak o sobie żartobliwie, i to trzeba przyznać, że akurat można powiedzieć, że była sprawna strategia marketingowa prezydenta Yoon Suk-yeola. Mu się udawało, bo on tak się przedstawiał. Oczywiście ta wizytówka nie istniała, ale tak z tą grzecznością azjatycką miał niby wręczać wizytówkę z napisem nie tylko prezydent Korei, ale sprzedawca numer 1 kraju, bo wszystkim na świecie sprzedawał koreańskie produkty, między innymi broń i ten cały szereg popkultury. To krytycy tego, co się dzieje, twierdzą słusznie, jak nie wymaga to jakichś specjalnych badań, że nawet polityka zagraniczna kraju przez powoływanie na stanowisko kontrowersyjnego, znaczy może nie kontrowersyjnego, ale trudnego samego w sobie resortu obrony, obecnego ambasadora na Bliskim Wschodzie, gdzie sytuacja i tak już jest trudna, kiedy tenże ambasador rezygnuje z funkcji, twierdzi, że nie przyjmuje nominacji i również wprowadza dalszy chaos, komplikuje tylko sprawy. Plus orzeczenie prokuratury, która kilka dni temu zabroniła prezydentowi Yoonowi opuszczać kraju, jak i zresztą wielu jego urzędnikom zamieszanym w sprawę stanu wojennego, ze względu na podejrzenie tego, że prezydent i jego ludzie będą chcieli uciec i ukryć się za granicą. W Korei Południowej prezydent ma bardzo silną funkcję i Yoon budował swoją pozycję przez szereg spotkań międzynarodowych. Były one czasem trudne do zrozumienia, jeżeli ktoś to śledzi, bo jeżeli widać było, że on razem z premierem Japonii, jeszcze poprzednim, bo niedawno się tam też zmieniła władza na górze, jeszcze z poprzednim premierem Japonii i już z odchodzącym obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych budowali serię spotkań, które miały tworzyć taki trójkąt współpracy i tego niezachwianego od II wojny światowej sojuszu amerykańskiego w Azji Wschodniej, no to w tym momencie, kiedy nie można brać udziału w spotkaniach zagranicznych, kiedy do kraju nikt nie przyjedzie, bo takie wizyty też są odwoływane, Kazachstan, Szwecja, Japonia, rządy tych krajów odwołały wizytę już w Korei Południowej. Nie ma mowy o ciągłości działań. To, co było do tej pory, cały kapitał, który został wypracowany, czy on był kontrowersyjny, tak jak wspomniałem, bo budowanie sojuszu Seul-Tokio od tak po prostu i po raz kolejny po stryknięciu palcami, bo teraz odwracamy całą politykę historyczną i nagle jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, mimo że przez dekady nie byliśmy i nikt tak nie uważał i opinia publiczna również nie jest na to gotowa. Oczywiście, wszystko jest do zrobienia, to jest tylko kwestia konsekwencji. I również politykę kraju można zmieniać. Ale ta piramida trudności była tak wysoka i teraz następuje z niej tak szybki upadek, że nie mówimy o kimś, kto będzie do uratowania, spadając z tej wysokości, tylko jeszcze sam, kontynuując tę jakże trudną paralelę, rozjeżdża się kierowanym przez siebie samego walcem, żeby już nic z niego nie zostało. Nie ma czego zbierać, w skrócie.
na wielu poziomach. No, Jeżeli ale pyta pan, jak Mhm. takie zamieszanie może wpłynąć na wiarygodność kraju? Solidnie w tym przypadku. No dobrze, ale od tego nie rozpadną się koncerny, które produkują broń. I czy jest jakieś zagrożenie dla ciągłości produkcji i realizacji tych zamówień? Nie rozpadną się, ale będą musiały przekonać kolejnych, bo na pewno przyjdą inni, bo siłą rzeczy ta obecna ekipa wyczerpała swój potencjał, chociażby zaufania społecznego. Co prawda partia prezydenta, która jest teraz w mniejszości po tych rzekomo sfałszowanych wyborach, co do których prawidłowości nikt nie miał wątpliwości wcześniej, partia prezydenta twierdzi, że poczekacie rok, zatęsknicie za nami, nie ma się co martwić. To jakkolwiek być może oni mają rację, mówiąc to, Korea widziała nie jedno i to nie pierwszy stan wojenny, również i przewrót inspirowany jakąś częścią wojskowych w tle, tylko że po pierwsze te czasy minęły, miały wrócić bezpowrotnie, znaczy miały odejść w niepamięć bezpowrotnie i nie miało być powtórki z takiego traktowania ludzi. Jeżeli przyjdzie nowa ekipa teraz z obecnej opozycji, to koncerny będą musiały ją przekonać do siebie ponownie. Przekonuje się zawsze łatwo i to jest również tylko kwestia pieniędzy. Jeżeli się produkuje uzbrojenie, tych pieniędzy przeważnie nie brakuje. Ale wciąż partia opozycyjna będzie chciała pokazywać, że jest taka świetna i trzymać jeszcze bardziej opinię publiczną w garści, pokazując wiele nieprawidłowości, do których dochodziło za obecnej ekipy. Na pewno tych nieprawidłowości da się znaleźć sporo, tym bardziej w sektorze, który jest kontrowersyjny. Jak widać, był kierowany przez podżegacza do stanu wojennego i człowieka, który by się nie cofnął przed konfliktem z północą. I takich trupów w szafie będzie sporo. Ale A czy istnieją, więcej, mamy jakieś jeszcze sygnały przepraszam, o tym, że jedno. opozycja, że ci, którzy mogą zastąpić obecnie rządzących, jeśli dojdzie do zmiany, mogą podważyć te kontrakty? No bo to jest... Teraz nikt tego nie powie, bo tam nie oznajmia się decyzji wcześniej. To, że ja to mówię i to, że uważam, że warto szerzyć taką informację, żeby mówić po prostu o tym, jak wygląda tło i do czego może to prowadzić, wynika z tego, że tutaj w pokoju i tam, gdzie idę, ciągnę za sobą w głowie, a w pokoju już bezpośrednio na półkach, bardzo wiele tomów napisanych o Korei przez ludzi, którzy tam pracowali, badali ten kraj, wiedzieli na bieżąco, co się dzieje przez dekady i ta sytuacja zawsze się powtarza. Ten kraj działa bardzo opresyjnie, jak widać potrafi się zmienić naprawdę w milisekundę, jeżeli chodzi o politykę i to również teraz, mimo że miał się nie zmieniać, działa bardzo opresyjnie i polega na zależnościach ogromnie, no możemy to porównać do feudalnych. Jeżeli nie działa się w zgodzie z daną ekipą, to nie działa się w ogóle i będzie się zablokowanym kompletnie. Jeżeli w interesie partii takiej czy innej będzie zablokować kogoś, to do tego dojdzie. Jeżeli partia rządząca nie była w stanie się cofnąć nawet przed czymś, do czego nie dochodziło wcześniej, czyli prowokacją zbrojnego konfliktu, powtarzam, nawet na małą skalę, z północą, to wówczas nie ma mowy o żadnym eksporcie koreańskiej broni, ponieważ on jest automatycznie zablokowany. Już wcześniej, kiedy sytuacja była w miarę prosta i kiedy była to na południu zwykła przepychanka dyplomatyczna, prezydent stracił większość w parlamencie, jego partia straciła większość w parlamencie, z każdą ustawą było ciężko, a prezydent popełniający wpadki miał ciężko podwójnie, trochę na swoje życzenie, trochę nie, ale blokowano jego kroki, wszystko było demokratycznie i legalnie, ale było trudno. Wtedy, kiedy myśmy dowiadywali się o kolejnych transzach kontraktów z nami, bądź już podpisanych, bądź planowanych, to w koreańskich mediach pojawiały się głosy, że to wszystko jest i tak bez sensu z punktu widzenia Seulu, bo Kim na górze, na północy jest dalej nieobliczalny, dalej trudny jako sąsiad i zawsze może skończyć się to źle. Dlatego po co my mamy jako Koreańczycy wysyłać tysiące kilometrów naszą doskonałą broń gdzieś, w sumie nie wiadomo po co, bo czyje to są interesy, na pewno nie nasze, patrząc z perspektywy Półwyspu. I już wówczas narzekano na to. Jeżeli sytuacja stała się tak trudna i jeżeli ten zbrojny konflikt o mało co się nie odbył, no to tym bardziej tych dostaw, przed którymi jest jeszcze i tak
bardzo daleka droga do realizacji i nikt nie będzie chciał realizować. Ale czy były w przypadku, no bo nie jesteśmy pierwszym krajem, któremu Korea sprzedaje sprzęt, no i to jest, rozumiem... Kolejne się pojawiają, co ciekawe To jeszcze. jest no, również jedno z kół zamachowych koreańskiej gospodarki i źródło potężnych przychodów. Czy były w przeszłości jakieś przypadki umów, które zostały podpisane wojskowych na produkcję sprzętu, a które nie były realizowane albo zostały przerwane? Nie ma jeszcze takiej historii, ponieważ Korea weszła na drogę bycia eksporterem broni niedawno. I ponieważ są to zamówienia, które realizuje się długo i mozolnie, etapami, które wymagają współpracy po obu stronach, a które wykorzystywały w większości przypadków ostatni potencjał tego stanu zagrożenia, który mamy za naszą granicą i w regionie, a już w ogóle też ostatniego potencjalnego zamieszania kwadrat w postaci prezydentury Trumpa i jego wcześniejszych zapewnień, że rola Stanów wobec NATO się zmieni, więc reszta NATO, czyli w większości ten nasz region, też będzie się musiał jakoś dostosowywać. To jest sprawa świeża. Jak Korea pracowała na to, widać było miesiąc po miesiącu. Tutaj byli wysyłani i do Polski, i do regionu, od góry do dołu, od północy do południa, od Norwegii po Rumunię, przedstawiciele koncernów, których zadaniem było tak samo jak prezydent z tą wizytówką sprzedawca numer 1, również zapewniać, że nasz sprzęt jest znakomity, będzie was kosztował mniej, warto w nas zainwestować, opłaci się to wam same korzyści, wszyscy będą zadowoleni. Mniej więcej jak taka zegarenka, włączenie guzika i taki komentarz. Ten proces trwał cały czas, co widać było po ostatnim szczycie państw APEC, Azja-Pacyfik Ekonomiczna Współpraca, ten akronim to oznacza, łączącego zgodnie z nazwą rejon Azji i rejon Pacyfiku. Odbywał się w tym roku w Peru, w Limie. Chińczycy otwierali swój wielki port Chiangkai, to swoją drogą będąc tam, a Korea w postaci prezydenta, do tego doszło, to była druga połowa listopada, 18, 20, coś takiego. Jeszcze wtedy prezydent mógł opuszczać kraj. Pojechał do Peru i razem z obecną prezydent Diną Boluarte podpisał umowę na to samo, co dla Polski, ale na rynek peruwiański, transportery, czołgi, broń, wszystko, czym Korea dysponuje. To są bardzo świeże sprawy. Niektóre kraje w to wchodziły szybciej, niektóre wolniej, niektóre z takim rozmachem jak Polska. Peru miało mieć podobno jeszcze większy rozmach, ale sprawa naprawdę aż nawet miesiąc nie minął od tego. Jeszcze w grę wchodziły koreańskie okręty podwodne, które też starano się eksportować i zdobywać kolejnych partnerów. To miało być na zasadzie takiego łańcuszka. Im więcej osób w to wejdzie, tym więcej potem można w dokumentacji, jeżeli przedstawia się jakiś taki zestaw plików, wiarygodność, specyfikacja techniczna i tak dalej, to można było to powiększać o przypadki już podpisanych umów. Im bardziej ta część podpisanych umów i dotychczasowych partnerów, czy już przekonanych krajów rosła, tym większą wiarygodność się miało. No ale rozumiem, że ten sprzęt jest już dostarczany, bo również do Polski chyba już dojechały niektóre sprzęty. No ale mamy kontrakt na 1000 czołgów, dojechało 180, a cała reszta 820, o których już była mowa solidne 1,5 roku temu. Na razie dostaliśmy tylko to, co miało zapełnić lukę po tym, co oddaliśmy Ukrainie. I też ten proces nazywał się gap filling i ludzie zajmujący się tym określali się mianem gap fillerów, wypełniaczy luk, dziur, dokładnie, stanów, braków stanów magazynowych, logistycznych, sprzętowych. Potem miała nadejść ta część wykonawcza na całą resztę. Dużo większą część, 820 sztuk, z czego co najmniej 500 miało być robione w Polsce, samych czołgów, bo jeszcze tego sprzętu było dużo. No ale jak słyszymy, miesiąc po miesiącu, ponad rok nowego rządu, nie ma specjalnego pomysłu na cokolwiek. Ja dlatego chcę... Ale co, chcę powiedzieć, że są opóźnienia już w stosunku do podpisanych umów? Te umowy są z gumy i nikt nie powie po jednej ani po drugiej stronie,
tak jak na przykład zamawia pan książkę i ona ma przyjechać w ciągu tygodnia, jeżeli jej nie ma, to można swobodnie już interweniować. Tutaj tak nie jest. To są drogie, skomplikowane rzeczy, które jeszcze w międzyczasie mogą się równie dobrze popsuć, jak i nie móc zostać przetransportowane w takiej formie, w jakiej mają być używane, czyli automatycznie wchodzi w grę tworzenie tego na miejscu. Bardzo wiele elementów wpływa na wykonalność takiego zamówienia. Ale czy w tych pojawią umowach się... nie ma terminów? No bo to jest zero-jedynkowa. Dostarcza Są, się do pewnego... ale nie znamy wszystkich szczegółów. Mhm. I mi nie Dobrze, a chodzi czy o... pan ma podstawy, żeby twierdzić, że coś jest opóźnione? Bo rozumiem, że pan to sugeruje, że te umowy są w jakiś sposób zagrożone. No to chcę Moja dopytać podstawa wynika konkretnie. z tego, nie z tego, że czytałem umowę i znam jej zapisy, bo w umowie można wpisać wszystko, a potem dopisać do niej aneks, bądź wycofać się z zapisów w taki czy inny sposób. Tylko to, co mówię, wynika z tego, że wiem, w jaki sposób działa Korea i Korea jeszcze do tego, co wiedziałem wcześniej, bo równie dobrze taką rozmowę moglibyśmy odbyć nawet 1,5 roku temu, kiedy te zamówienia się zaczynały i widać było, że będzie problem z ich realizacją, siłą rzeczy już wtedy, to teraz do tego wszystkiego, to co się zadziało ze stanem wojennym 10 dni temu, dopisało kolejny, nieprawdopodobny wcześniej rozdział, że to się nie zadzieje w ogóle. Ale dlaczego to ma się nie, dlaczego ma się to nie nazwać, bo ja cały czas jakby nie podaje pan żadnych konkretów mówiących o tym, że coś może się nie zadziać. Poza tym, że jest oczywiście zamieszanie polityczne, które na pewno nie sprzyja sytuacji, no ale to nie jest jedyny kraj, w którym jest zamieszanie polityczne. W Stanach Zjednoczonych też doszło do zmiany, do potężnej zmiany politycznej i nikt nie mówi o tym, że umowy na sprzęt wojskowy mogą zostać niezrealizowane z tego powodu. No ale wciąż jest jakaś ciągłość władzy, a tutaj nie wiadomo nawet, czy to coś, co chciało zastąpić prezydenta Południa, czyli osoba przewodniczącego partii prezydenckiej rządzącej, Han Dok-hun, on nie jest parlamentarzystą, jest szefem partii, więc formalnie nie głosuje, nie jest liczony w tym procesie impeachmentu. Razem z obecnym premierem Han Dok-su skrzyknęli się, tworząc taki duumvirat, dwuosobowe kolegium, które miało ratować kraj. To nie jest mechanizm, i widząc siebie tylko i wyłącznie jako tych, którzy mogą przez kilka miesięcy ustabilizować całą sytuację właśnie po to, żeby było tak, jak pan twierdzi i tak, jakby pan chciał widzieć, porównując to do sytuacji na świecie, że nad wszystkim panujemy, sytuacja jest pod kontrolą i proszę się nie martwić, kierują krajem osoby do tego wyznaczone kompetentnie, to ten mechanizm jest również niekonstytucyjny i szef partii nie może uzurpować sobie żadnej roli, nie może w ogóle myśleć o żadnej roli swojej, bo wówczas już wchodzimy na pole uzurpacji. Premier, i takie rzeczy już się działy dwukrotnie w 2004 i 2016 roku, premier dwukrotnie był wyznaczany jako PO prezydenta w trakcie, kiedy innych prezydentów, jednego mężczyznę, jedną kobietę, w 2004 No Mi-hyun, w 2016 Park Geun-hye kobieta, dokonano na nich impeachmentu, ale potem jest jeszcze czas do pół roku, 180 dni na decyzję Sądu Najwyższego, że Trybunału Konstytucyjnego, który może to odrzucić albo uznać. W drugim przypadku kobiety prezydent uznał, straciła urząd, w pierwszym przypadku odrzucono, prezydent wrócił po impeachmencie, ale w tym czasie władzę przejmuje premier. W tej sytuacji premier nie jest przygotowany już jednoznacznie do przejęcia władzy, bo nawet jeżeli ten jutrzejszy, rozmawiamy południe 13, głosowanie drugie nad impeachmentem w sobotę o 8 rano naszego czasu, jeżeli ten impeachment się uda, wszystko wskazuje, że raczej tak, chociaż może być różnie, ale jeżeli się uda, to znowu za pstryknięciem palców i tą decyzją parlamentarzystów władzę powinien przejąć premier. Ale w tej sytuacji jego również chce się odsunąć ze względu na tą rolę, jaką zaczął sobie uzurpować razem z szefem partii rządzącej. W tej sytuacji trochę nie wiadomo, co zrobić dalej. I nie za bardzo wiadomo, na czym oprzeć tą władzę, jeżeli nawet ten PO prezydenta już sobie zdążył nagrabić. Ale państwo sugeruje, że może dojść do tak potężnego kryzysu politycznego, że państwo zacznie się w ogóle rozpadać? Tak naprawdę już do tego doszło, tylko
Korea tak dużo budowała siebie i tak ładną swoją powłokę stworzyła, że trudno w to nam uwierzyć, ale to już zaszło. Ale z tego to może doprowadzić do tego, że koncerny zbrojeniowe przestaną funkcjonować tak, jak funkcjonowały do tej pory? Na pewno nie będą miały jako główny cel eksport swojej broni, bo w momencie destabilizacji na południu my teraz zaczynamy trochę ze zdziwieniem twierdzić, że to północ zaczyna się zachowywać bardziej racjonalnie. Ja nie mówię tego jako osoba zachęcająca do jakiejś sympatii dla Korei Północnej, tylko poziom komentarzy albo reakcji ze strony północy jest o wiele bardziej zdystansowany i o wiele bardziej podobny do naszego rozumowania, do naszego zachodniego, niż to, co robi się na południu, no bo przed chwilą opisałem całą tą piramidę, która zaczyna się już totalnie jakoś zakleszczać sama w sobie. W momencie tak dużej destabilizacji, nawet po impeachmencie prezydenta, północ będzie mogła chcieć jakoś zareagować. Ten stan wojenny nie był wymierzony w północ. Północ miała być sprowokowana. Powodem była wewnętrzna sytuacja prezydenta, blokada partyjna i też jego podejście osobiste do chęci obrony swojej żony, pierwszej damy. To też jest osobny temat, ale północ być może będzie chciała jakąś tą pustkę zapełnić. Tym bardziej, że ponownie czekamy na inaugurację Donalda Trumpa, który wspominał o tym, że nie miałby problemu z wycofaniem amerykańskich żołnierzy, niecałych 30 000 stacjonujących na terenie Korei Południowej, bo za dużo kosztują, bo są za dużym obciążeniem, a w tej sytuacji po południu trudno będzie spodziewać się konkretów. Narzucenie kolejnej władzy, tym bardziej, że podobno Stany Zjednoczone miały nie zostać powiadomione o tym, że stan wojenny ma być wprowadzony, o tym, że jest taki czy inny plan. Podobno mają być zaskoczone, czy to prawda, czy nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale w 1980 roku, kiedy ostatni raz wprowadzano taki stan wojenny, nie były zaskoczone, tylko z rozkoszą w tamtej erze administracja Cartera poparła generała Chun Doo-hwana, który przez wiele lat mordował, torturował, robił co chciał i owszem, pożegnał się już później z władzą, oddał ją, ale zanim oddał, zrobił wiele zła. Wówczas Amerykanie go poparli. Teraz tak naprawdę prezydentowi Joonowi niewiele zabrakło do powodzenia tego planu. Część osób się go nie posłuchała, ale gdyby reszta się go posłuchała, być może nawet udałoby mu się nie dopuścić do takiego przebiegu zatrzymania tego wszystkiego, jak chciał. On sam mówi, że jakby chciał, to by po pierwsze wprowadził wojsko szybciej i nie organizował stanu wojennego z nocy z wtorku na środę, tylko w weekend, żeby nikogo nie było w stolicy, żeby ta odsiecz nie przyszła na czas do parlamentu, żeby się tak szybko posłowie nie zebrali i tak dalej. Ale jeżeli by mu się udało, Stany Zjednoczone, nie postawiłbym pieniędzy na to, że wpisałyby prezydenta Korei Południowej na listę tych, którzy łamią prawa człowieka i nagle Waszyngton by się odwrócił od Seulu. Sojusznikom Waszyngtonu może uchodzi więcej niż ich wrogom. I być może byśmy rozmawiali o zupełnie innej sytuacji. Jaki wobec tego pańskim zdaniem może być scenariusz wypadków w najbliższych tygodniach i miesiącach? Co do sceny politycznej, bardzo trudno powiedzieć. Najbardziej prawdopodobny scenariusz prawdopodobnie będzie polegał na tym, że prezydent za kilka godzin zostanie poddany impeachmentowi, ale wówczas co się wydarzy? Również nie wiadomo, no bo tak jak powiedziałem, funkcja premiera jest dyskusyjna, komuś władzę trzeba przekazać, ale nie wiadomo komu. Szef obrony nie istnieje i jak na razie nikt się nie chce podjąć tej roli, ponieważ jest ona skrajnie trudna. Armia nie wsparła zbrojnego przewrotu, teoretycznie jest po jasnej stronie mocy, ale jakoś trzeba nad nią zapanować. Naruszenie procedur jest na tak wielu poziomach, że trudno o jednoznaczny scenariusz, a partia opozycyjna traci liderów do wyścigu prezydenckiego. 2 dni temu została wydana decyzja, nie, to było wczoraj, decyzja o skazaniu
jednego z głównych pretendentów do fotela prezydenckiego w następnych wyborach w 2027 roku, Cho Kuk, były minister sprawiedliwości, który również zrezygnował w niesławie, teoretycznie miał zrozumieć swoje błędy, ale teraz został skazany za to, co nabroił wcześniej. Stworzył taką trzecią partię wśród tych dwóch i miał teoretycznie być czarnym koniem do wyścigu prezydenckiego. Po tym jak usłyszał ten wyrok, już automatycznie odpada z grona kandydatów. Być może za kilkanaście tygodni sytuacja powtórzy się z głównym pretendentem do bycia prezydentem Lee Jae-myungiem, który w 2022 roku przegrał dosłownie o włos. Najmniejsza różnica w historii wyborów prezydenckich w Korei, już tej demokratycznej, z obecnym Yoon Suk-yeolem. Nawet kilka tygodni po tych wyborach wtedy, w 2022 roku, Koreańczycy już by wybrali inaczej i to właśnie Lee Jae-myung byłby prezydentem, a nie Yoon Suk-yeol, ale i na nim też ciąży wiele zarzutów i też decyzja o tym, czy go skazać, czy nie na więzienie, sąd będzie podejmował niedługo, więc być może ci kandydaci wypadną z obiegu już totalnie. Północ na razie... Kto może mieć wpływ, kto ma największy wpływ na funkcjonowanie koncernów zbrojeniowych i czy w czyimś interesie może być doprowadzenie do zerwania, czy też nierealizowania tych umów? Ja to wszystko, co opisuję, wszystkim tym, co opisuje całą sytuację, chcę pokazać, że Korea będzie się zajmować sobą, że problemów jest tak wiele, zawsze ktoś wypełni pustkę, zawsze pojawi się nowy polityk, być może z dalszego szeregu. Polityka nie lubi próżni. Ktoś się pojawi, ktoś, nawet jeżeli się odsunie faworytów dotychczasowych, czy obecnych, czy tych jedynych słusznych, którzy jeszcze się sami nie zgłosili, to pojawią się nowi, to jest oczywiste. Ale Korea będzie się kisić we własnym sosie. Tak jak uwielbia kiszonki wszelkie i kimchi i twierdzi, że to jest też ich kolejna część dziedzictwa dla świata, bo zdrowe, smaczne i co z tego, że śmierdzi, ja lubię, więc tylko po prostu stwierdzam fakt, zajmą się sami sobą. O eksporcie broni nie będzie mowy. Nawet dlatego, że jeżeli uda się powstrzymać wyjście amerykańskich wojsk, o czym daje znać Trump, i jeżeli nawet północ nie zareaguje tak, jak wszyscy spodziewają się, że może, wykorzystując słabość południa, to południe będzie zbyt mało wiarygodnym partnerem na świecie, którego nie będzie się chciało słuchać i takie Peru, Rumunia, za nas to nie chcę mówić, bo nam to chyba jednak można wcisnąć wszystko, ale takie Peru czy Rumunia raczej nie będą celem do tego, żeby korzystać z ich broni. Do tej pory korzysta Turcja, Arabia Saudyjska, ale o Arabii Saudyjskiej też wspomniałem w osobie ambasadora. Okej. Zobaczymy, jak będzie się to toczyć. To na pewno dla nas niezwykle ważne. Będziemy to śledzić. To była opinia Rafała Tomańskiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie państwo w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że rzeczywiście ten chaos polityczny w Korei może zagrozić dostawą sprzętu do Polski, czy też jest to obawa przesadzona? Ciekaw jestem państwa opinii. Jeśli podobał wam się ten odcinek i podobał wam się mój program, zachęcam do wspierania na patronite.pl. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia.